Zwykle, kiedy ktoś mówi Porsche, myślimy o szybkim, sportowym samochodzie, ale to jest Macan z 2-litrowym silnikiem. Co z nim zrobić i jak to jeździ? Zapraszam na test! Poprzednie Porsche, jakim jeździłam, to była Panamera S. Ogromny samochód, ale w Macanie też jest dużo miejsca. Elektrycznie sterowany fotel i kierownica pozwalają optymalnie dopasować pozycję za kierownicą. Są uchwyty na kubki, jest schowek w podłokietniku, a w nim 2 porty USB. Niestety, jeśli podepnę telefon do kabla USB, nie zmieści się już w podłokietniku. Co więcej, nie ma Android Auto. Za dopłatą można mieć Apple CarPlay z Siri. Siedząc w samochodzie i patrząc na te wszystkie przyciski, zaczęłam się zastanawiać, co warto w takim samochodzie mieć. Cena Macana z 2-litrowym silnikiem zaczyna się od 250 000, ale ten egzemplarz, tak jak tu stoi, kosztuje około 400 000 złotych, a nie ma najmniejszego problemu z dobiciem do 500 000 i to bez zaznaczenia ani jednej opcji z Porsche Exclusive Manufaktur. To takie bardziej luksusowe elementy wyposażenia, żeby Twoje Porsche nie wyglądało, jakby jeździł nim jakiś plebejusz w sneakersach z outletu, albo pop-up store, albo nic. Ale ponieważ ja mam Adidasy z przeceny, wywaliłabym wykończenie z włókna węglowego czy podświetlane nakładki na progi w zamian za kamerę 360 stopni. Chyba jednak jestem dziewczyną z Range Rovera. Panoramiczny dach też bym wywaliła. I pewnie zaraz ktoś mi zwróci uwagę w komentarzu, że panoramiczny dach dodaje przestrzeni, ale moim zdaniem trudno o taką pogodę, żeby albo nie waliło przez niego słońce, albo nie był zawalony śniegiem, albo żeby nie waliły na niego gołębie. I nawet jak go zasłonię, to moje OCD wie, że ten gołąb gdzieś tam celuje w mój dach. Argument o tym, że dzieci w podróży będą mogły wyglądać przez dach, uważam za nietrafiony. Mają okna, przez które widać wiele ciekawych rzeczy. Poza tym dzieci teraz mają konta na TikToku i potrzebują być na bieżąco. I z tym nie będzie problemu, bo z tyłu mamy 2 wejścia USB. Jest też sterowanie klimatyzacją i podgrzewane fotele. Nie ma bardzo dużo miejsca, ale jeśli jesteś mojego wzrostu, 1,60 m, nie będziesz narzekać. Jak otwiera się bagażnik w Macanie? Jak się nie ma instrukcji, bo Porsche nie daje, żeby się nie zgubiła, a online do nowego Macana jeszcze nie ma, to się szuka. Może tu? Nie. Nie. Aż ktoś podchodzi i pokazuje Ci, że jest pod wycieraczką. Kto to wymyślił? Bagażnik o pojemności 500 litrów to średnia w tym segmencie, ale wracając do tego, co mówiłam o opcjach, dokupiłabym system aranżacji przestrzeni bagażowej. Inaczej wszystko będzie w bagażniku latało. Jest co prawda uchwyt na torbę z zakupami, ale jeden i nieduży. Bardzo podobają mi się za to kieszenie z siatki, tutaj na górze. Podobne Simply Clevery można mieć też w Skodzie, ale wolałabym mieć je w Porsche. Zwłaszcza, że Porsche jeździ świetnie. Nie, świetnie to za małe słowo. Porsche jeździ nienormalnie dobrze. Trzyma się drogi, jest pewne, a ja wiem, że nic mnie nie zaskoczy. Może też dlatego, że to wariant z silnikiem 2-litrowym, raptem 245 koni mechanicznych,
Ale tak z ręką na sercu, do czego potrzebne jest Ci więcej mocy, jeśli używasz samochodu głównie na trasie dom, praca, sklep, szkoła dziecka? Jeśli chodzi o szacunek na drodze, i tak masz go mnóstwo, bo SUV Porsche w zabawnym kolorze krzyczy pieniądze i wszyscy to widzą. Tylko nie próbuj ryczeć silnikiem, nie ma czym. Prawie 2-tonowy samochód z 2-litrowym silnikiem nie będzie szczególnie oszczędny. Najlepsze, co udało się osiągnąć przy niewysilonej jeździe w cyklu mieszanym, to jakieś 11,5 litra na 100 km. To wynik mniej więcej zgodny z podawanym przez producenta według normy WLTP. Pierwszy SUV Porsche pojawił się na początku XXI wieku i wszyscy byli, najdelikatniej mówiąc, zaskoczeni. Ale prawda jest taka, że chociaż to 911 jest ikoną marki, to SUVy sprzedają się najlepiej. W 2018 roku Macan był najlepiej sprzedającym się modelem Porsche, Cayenne było drugie, a 911 czwarte, po Panamerze. Tak, że tego. Jeśli chcesz coś powiedzieć o zaprzeczeniu ideałom marki, zatkaj teraz uszy, bo chcę powiedzieć, że kolejnym krokiem są auta o napędzie elektrycznym i kolejna generacja Macana właśnie taka będzie. Porsche Macan jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Jeśli masz dzieci, możesz nie chcieć ich wozić kombi czy minivanem, a jeśli wszystkie koleżanki mają już Audi, BMW, Jaguary, Lexusy i Mercedesy, to czemu nie wziąć Porsche? A Ty, stojąc przed wyborem SUV-a, jaką markę i model wybierzesz? I dlaczego? Daj mi znać w komentarzu. Oglądaj moje filmy, dziel się nimi ze znajomymi, zasubskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, żeby zawsze być na bieżąco. Kolejne wideo motoryzacyjne w przyszły czwartek o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia.